sygnały seksualne kobiet, podsumowanie, ale też więcej rozwiniemy, co z tym robić, czyli zastosowanie bojowe, tak, bo oczywiście tego można użyć jako broń, ale żeby użyć tego jako broń przeciwko swojemu potencjalnemu napastnikowi, przeciwko agresorowi, no to właśnie trzeba się zaznajomić z mechanizmem działania, dlatego tam te wszystkie nagrania są ważne, to jest jak zwykle tam gdzieś taki liźnięty wierzchołek góry lodowej, więc opłaca się wejść w temat bardziej, ale już to stanowi dużą dawkę wiedzy, którą znajdziecie tylko u mnie. Drogie panie, żebyście były bezpieczne. Teraz tak, jak już to znamy, jesteśmy świadome tego, jak działa nasz organizm, jakie są gesty przeciekające, to wszystko, o czym mówiłem, że się wspinamy na palce, tak, to jest podświadomy wyraz czegoś, o czym myślimy, czego gdzieś tam chcemy, czy też jeden z naszych mózgów chce, czy jedno z pięter naszego mózgu chce, to wszystko przebija. Dlaczego sygnały seksualne tak mocno przebijają? No bo i tak mocno przeciekają, odnosząc się do terminu gestów przeciekających, no ponieważ są powiązane z najstarszą strukturą naszego mózgu, mózgiem jaszczurczym, mózgiem gadzim, który właśnie kieruje podstawowymi funkcjami życiowymi, no w tym i prokreacją, popędem, dlatego to silnie działa na podświadomość, trzeba bardzo dużej samokontroli, żeby nad tymi gestami, nad tym wszystkim panować, tak? Więc no właśnie, wymaga to skupienia, pracy, znajomości tego i tak dalej, i tak dalej. W większości wypadków to po prostu przecieka, nawet jak ktoś ma to opanowanie, ale jest po prostu pobudzony sytuacją jawnie, czyli wpadł jak śliwka w kompot, uderzył grom z jasnego nieba, jak to było w Ojcu Chrzestnym, po prostu z miejsca się zakochał, to choćby nie wiem jak miał opanowany ten temat, te gesty, tamować, a to i tak wszystko będzie wyciekało, mniej lub bardziej, ale będzie na pewno. Teraz, drogie panie, mówiłem o tym, czemu warto to wiedzieć w innych nagraniach cały czas. Oczywiście przypominam, odpowiedzialne za swoje bezpieczeństwo jesteście wy, nikt inny. Ja tylko pomagam. Sprawca nie jest odpowiedzialny za wasze bezpieczeństwo. Przestępca nie jest odpowiedzialny za wasze bezpieczeństwo. On jest nieodpowiedzialny za wasze bezpieczeństwo. Jemu zależy na tym, żeby poziom waszego bezpieczeństwa był jak najniższy. Oczywiście on jest winny czynu, ale nie jest odpowiedzialny. Odpowiedzialny za bezpieczeństwo jesteście wy, więc zadbajcie, bo warto. I teraz zastosowanie bojowe. No teraz co z tego, że znacie te sygnały? No macie świadomość tego, jak działacie na psychikę drugiej strony. Oczywiście jest szansa, że niektóre kobiety o wątpliwej moralności, i nie mówię tutaj o ukierunkowaniu zawodowym, tylko po prostu o pewnych mocno narcystycznych zapędach, no będą to wykorzystywać do tego, żeby jeszcze lepiej manipulować stroną przeciwną dla jakichś własnych korzyści, czy to materialnych, czy to mentalnych, po prostu, żeby kogoś pognębić, podnieść sobie ego, oczywiście. Natomiast te nagrania są kierowane do osób o wysokiej moralności, o kręgosłupie moralnym, o pewnych zasadach, po to, żeby były bezpieczne. Więc oprócz tego, że wiecie, jak działacie i pasywnie możecie się zabezpieczać przed ewentualną napaścią, czyli zrezygnować, zauważycie u siebie występowanie tych sygnałów, jak się jakiś tam nachalny adorator znajdzie, do tego obejrzycie nagranie, jak mówić nieskutecznie, i kolejne nagranie, nie wiem, czy ono będzie przed tym, czy po tym, w każdym razie tak czy inaczej je polecam. Dlaczego wasze nie często oznacza tak, przynajmniej tak jest odbierane. Więc możecie zacząć świadomie zmieniać te sygnały, wysyłać zupełnie inne i wtedy te nie będzie jeszcze skuteczniejsze
i w ten sposób możecie rozwiązać tą sytuację. Natomiast jeśli to nie będzie zdawało egzaminu, możecie natychmiastowo zmienić taktykę, zacząć znowu celowo wysyłać sygnały seksualne, udawać akceptację, udawać raz, że ochotę, a dwa chęć na zbliżenie, właśnie po to, żeby znaleźć się bliżej, żeby wasze uderzenie wyprzedzające, żeby było mocniejsze, pewniejsze, żeby miało większą szansę powodzenia. Po prostu wciągacie go w pułapkę. Działacie jak partyzantka, tak? Wystawiacie jakąś przynętę, czyli nagle się wespniecie jednak na te palce, zaczepotacie rzęsami, uśmiechniecie się, o pełnym uśmiechu, mówię, nie takim, no bardzo mi się podobasz, tylko o marynarzu, tak? I jednak ten łyknie to, gdzie w 99% tak przypadków łyknie, nie zauważy, że kurde, było to niefajnie, a tu jednak coś, nie. Będzie myślał, że to jego zasługa, że jest taki wspaniały i to właśnie wykorzystacie, pozwolicie mu podejść bliżej, przytulić się, samego przytulicie, złapiecie go może za kołnierz i w jednym momencie zaciśniecie, zdusicie, chłop się przydławi lekko, oczywiście raczej go nie udusicie, to wymaga opanowania, ale to jest tylko po co? Jest nacisk, tu będzie odchylenie do tyłu, jak głowa idzie do tyłu, to co idzie do przodu? Do przodu idą biodra, żeby zachować środek ciężkości, żeby się nie przewrócić, a jak biodra idą do przodu, to idealnie na cel wystawia się co? Druga głowa. I wtedy po czymś takim ładujecie, ile fabryka dała. Raz, drugi, trzeci kolanem. Odpychacie, zawijacie się, uciekacie. Macie stworzoną okazję do ucieczki, bo takie uciekanie se w ciemno, bo se uciekam, źle się kończy. Najczęściej, w większości wypadków bardzo źle się kończy i tego nie polecam. Więc sytuacja się zagęściła. Akcja nabiera tempa, więc trzeba sobie przygotować tą możliwość ucieczki, zwłaszcza, że często będziecie w butach na obcasie, no one nie sprzyjają jakiemuś tam bieganiu, no chyba że trenujecie sprinty, w sprincie się biega na palcach, to wtedy szpilki nie będą przeszkadzały, ale to też trzeba przećwiczyć, też powinniście trenować bieganie w szpilkach. No, to tyle. Taka jedna tam powiedzmy akcja, powiedzmy najprostsza, możliwa, żeby zmaksymalizować szanse i powodzenie, żeby wciągnąć go w pułapkę, żeby obniżyć mu poziom aktywacji, poziom adrenaliny, co zwiększy jego też wrażliwość na ból, o co nam chodzi, żeby go bolało, żeby złapał szybko kontakt z rzeczywistością i się wybił z tego swojego narcyzmu patologicznego często, no a Wy, żebyście mogły oddalić się w bezpieczne miejsce. Oczywiście, przypominam, zaraz po dowolnym zdarzeniu pierwsze co, powiadamiamy służby odpowiednie, naszą drogą policję. Ja wiem, teraz na to stwierdzenie się tutaj Rzesza się obudzi, że gnoje, że to, że tamto. Gwarantuję Wam, oczywiście wszędzie są czarne owce, wszędzie. Każda praca ma swoją specyfikę pewną, nie będziemy tutaj się teraz w to wchodzić. Długo można by mówić. Zagadnienie jest skomplikowane, to nie jest takie proste. Oczywiście polecam zerknąć na nagrania z cyklu Policja to gnoje, w których wyjaśniam, skąd takie jest przeświadczenie. Troszkę będziecie mogli się zapoznać z uwarunkowaniami pracy policjanta i dlaczego często myślimy o nich, że to gnoje, a to wszystko wynika z kwestii bezpieczeństwa. Natomiast gwarantuję, że jeśli policja by zniknęła, mamy przykłady na całym świecie, gdzie policji nie ma, jeszcze lepsze przykłady w Stanach, gdzie na falach sterowanych, zaprojektowanych akcji dywersji psychologicznej wszelkie ruchy BLM-ów i innych tam skrótów, alfabetycznych wszczynały zamieszki, co doprowadziło do tego, że obcięto fundusze policji
no to ci sami ludzie, którzy krzyczeli, że policja to gnoje i należy ich w ogóle zlikwidować, już tam zmniejszenie finansów, likwidacja kompletna, no to teraz debatują nad tym, jak tu przyznać z powrotem jakieś fundusze tym gnojom, psom przecież, nie? Bo ich się napada, a tak nie może być, nie? No właśnie. Samo istnienie pełni taką funkcję prewencyjną olbrzymią, że nie macie o tym pojęcia i nie będziecie mieć o tym pojęcia, ponieważ, ale to zapędzamy się w temat innego nagrania, no ale cóż, wiecie, że ja lubię tak zdryfować. To jest tak samo jak z obserwacją otoczenia. Często nawet nie wypatrzycie takiego wysokiej klasy łobuza, który szykuje jakąś pułapkę, a on was wypatrzy i zauważy, że nie kalkulujecie mu się zbytnio i odpuści temat i nawet nie będziecie o tym wiedzieć, więc ta skuteczność prewencji w większości wypadków jest po prostu nie do sprawdzenia, nie do udowodnienia. Robiłem trochę w tym temacie, jako osoba trzecia widziałem podchody jakiegoś tam łobuza wobec jakiejś innej osoby, gdzie nagle dostała jakiegoś ożywczego SMS-a, obudziła się i zaczęła się poruszać i chłop już 180 stopni zawinął i nagle było po ataku i tamta osoba nawet o tym nie wiedziała. Widziałem takie rzeczy, obserwowałem, sam byłem też parę razy, że tak powiem, uczestnikiem czegoś takiego wobec mnie. Gdzieś tam się zamyśliłem i tak później kątem oka widzę, że coś mi tu nie wygląda tak jak ten. Rozejrzałem się i znowu tak nagle chłop zostawił żelazko na gazie i tam gdzieś w oddali też jakieś tam zaczęli pogwizdywać, nie? Więc to się dzieje, to samo jest z policją. To jest ta świadomość otoczenia, oni są waszymi oczami, rozglądają się za was i dzięki temu jesteście rzadziej napadane, rzadziej jesteście ofiarami przestępczości. Także piona. To tyle, moje drogie. Uważajcie na siebie. Bo wbrew temu, co się lansuje ostatnio wszędzie na świecie, mężczyznom na was zależy. W sensie bardzo ogólnym. Także proszę nie zawężać tego, malkontenci. W sensie bardzo ogólnym, tak? Chcemy, żebyście były bezpieczne. To tyle, moje drogie, moi drodzy. 12 minut, 13, dobry czas, także może jeszcze tak wspomnę na takie sytuacje kryzysowe. No, marketingu musi być po ilość 7 czy 8 lat kanał istnieje, w końcu się nauczyłem wspominać o takich rzeczach na bieżąco. Narzędzia mojego projektu wykonane przez Forged Blades z linii Distance Breaker, właśnie po to, żeby się zadziałać, żeby się uwolnić, żeby zerwać kontakt, żeby mieć szansę na ucieczkę. Jest to narzędzie przemyślane, zrobione z punktu widzenia działań obronnych. Oczywiście tak, wiem, że można jego użyć ofensywnie, natomiast tak, w przygotowaniu jest narzędzie, już tego można używać, jeśli jesteście kobietami, dla was i nosić to w ukryciu. Natomiast specjalnie dla was jest opracowany następny projekt, już prace już trwają. Zupełnie minimalistycznego narzędzia, będzie znacznie mniejszy, ale wygodny, pewny w chwycie, po to, żeby zadziałać, żeby zrobić sobie miejsce, okazję do ucieczki, bo przypominam, nie wygracie otwartej walki z mężczyzną. Macie nikłe szanse na to, musicie wykorzystać właśnie partyzantkę, zastawianie pułapek, zmyłki i maksymalizację ataku. No niestety, o czym mówiłem wielokrotnie, bolączką samoobrony kobiet jest to, że instruktorzy
w 99% przypadków oferują Wam rozwiązania, które się nadają dla mężczyzn, czyli ludzi znacznie silniejszych od Was. No i to u Was nie zadziała i po prostu, no nie, wielu powodów. Też chyba jest tam o tym nagranie. W każdym razie zapraszam na szkolenia, do organizacji szkoleń, do zapraszania mnie razem z Zimą również oczywiście, bo co do bezpieczeństwa kobiet obaj mamy dużo do powiedzenia i do przekazania umiejętności. W każdym razie przygotowana, dedykowana wersja będzie mniej więcej, będzie pewnych chwycie, a będzie połowę mniejsze narzędzie od tego, nawet bardziej, gdzieś połowę krótsze, a sumarycznie no to nawet więcej niż połowę mniejsze. Takie, że będzie można sobie na klipsie nawet wsunąć za stanik, będzie się trzymał dobrze, pełny minimalizm, na lato wszędzie będzie można zabrać ze sobą w razie, oczywiście tylko i wyłącznie w razie konieczności sytuacji usprawiedliwionej, użyć do tego, by przełamać ten dystans, stworzyć go i mieć szansę na bezpieczną ucieczkę. Tak, i teraz to jest tyle. Bądźcie bezpieczne zawsze.